Dzień dobry, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć Tobie, cześć wszystkim. Ja się będę wyciszył, jak nie będę mówił, żeby nie było pogłosu. Jest okej. Kuba z pełnym poświęceniem oczywiście nadaje do nas z hotelu, ja nadaję do Was z Krakowa. Ja nazywam się Anna Prączyk-Komiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Kuba, 2 słowa o Tobie. Ja nazywam się, jak widać tutaj gdzieś, Jakub Król i zajmuję się wdrażaniem AI w modelu SuccessFi do organizacji. I jestem nieznany w internecie, ale możecie nas znaleźć na kanale Anna Pro oraz na Programistyczne Świry AI. Oj tam, już trochę znany jesteś. 20 000 followersów na LinkedInie robi swoje, czy coś circa about. Ja, tak jak wspominałam na backstage'u, zaczęłabym od newsa, który w ogóle jest prosto z Polski, prosto z pięknego miasta stołecznego Warszawa oraz San Francisco, więc bardzo blisko. Więc news pochodzi z Polski i mówi o tym, że Bartek Pucek, mój serdeczny znajomy, pozdrawiam Bartka swoją drogą, razem z firmą Proofs otrzymali dofinansowanie 2,4 miliona euro na rozwijanie kolejnego startupu i co ciekawe, mi on o tym startupie opowiadał na Mobile Trends, na tej konferencji, na której ja i Kuba występowaliśmy i ja już wtedy słyszałam, że to będzie rewolucja, że będzie mega dużo hype'u wokół tego, no ale wiecie, od Mobile Trends trochę minęło i nie obserwowałam tego, jak to się rozwija, ale dzisiaj ten news, który przyszedł, no niesamowicie mnie ucieszył. Mianowicie startup polega na tym, że w zasadzie przyspieszony jest proces tworzenia proof of concept. Jeżeli mamy na rynku wśród słuchaczy, w sensie programistów, to proof of concept to jest dla Was idea oczywista, ale jeżeli mamy osoby nietechniczne lub mniej techniczne, no to proof of concept to jest taki minimalna wersja pewnego produktu, która ma przetestować, czy biznesowo, czy technologicznie jest to możliwe do zrealizowania, czy nie. Ja sobie przynajmniej tak to tłumaczę, ale popraw mnie Kuba, jeżeli się mylę. Natomiast budowanie proof of concept zawsze było czasochłonne, to po pierwsze, zasobożerne, no i niekoniecznie programiści uwielbiali tego typu pracę, no bo nie wiadomo, które z tych projektów zostaną zrealizowane, które nie. A robienie takiego proof of concept dla samego proof of concept oczywiście może być fajne, ale po 50 proof of concept to już fanu nie ma. W związku z tym właśnie Bartek razem z współzałożycielem firmy Proofs, tak się ta firma nazywa, ze Zbigniewem Sobieckim stwierdzili, że trzeba ten problem rozwiązać i z jednej strony dostarczyć rozwiązanie dla programistów, żeby pomóc im szybciej realizować ich pracę, dla firm, które szukają narzędzi do szybszego tworzenia proof of concept, ale też dla firm, które dostarczają API, więc tak naprawdę mamy win-win-win, przynajmniej tutaj według tego artykułu na Mam Startup, który jest napisany, bo tak naprawdę firmy, które dostarczają API też mogą korzystać z tego, bo tak naprawdę więcej firm będzie wdrażało realne rozwiązania. Czyli tak jak nawet jest w tym artykule napisane, że dotychczas było tak, że 1 na 4 potencjalnych klientów przekształca się w płacącego klienta z etapu proof of concept na rzeczywiście właśnie płacącego klienta, tak teraz będzie można podnieść te wskaźniki. Nie ma napisane, czy do 100%, czy będzie 4 na 4, czy po prostu zwiększy się ta liczba, ale tak czy inaczej myślę, że to jest mega temat pod kątem z jednej strony konceptu, mi się ten koncept mega podoba, już wtedy jak Bartek mi o tym opowiadał, to mi się bardzo podobało. Natomiast druga rzecz, że kolejny startup z Polski wspierany przez Bartka Pucka, obok Eleven Labs, w którego też Bartek zainwestował. Także dla mnie to jest news of the day, ja o większej ilości newsów nie muszę mówić, bo tym jestem zachwycona. Ale pytanie, Kuba, o Twoją opinię, jako eksperta naszego technicznego, technologicznego speca od AI. No ja myślę, że faktycznie możemy już skończyć, żegnamy się z Państwem, bo to wystarczy, pozamiatane. Chociaż myślę, że jest dzisiaj więcej newsów ciekawych z Polski tak naprawdę. Natomiast tak, bardzo to jest fajny pomysł oczywiście. To jest kolejny zresztą startup, który słyszę o podobnej obietnicy. W Dolinie Krzemowej również, jak dobrze pamiętam, tworzą Polacy, na pewno, bo z nimi rozmawiałem, znowu do wdrożenia szybkiego LLM-ów, tak? Czyli AI do siebie. Fajnie, że powstają takie narzędzia, to się mocno moim zdaniem wpisuje w taki trend no-code'u, low-code'u, czyli tego, żeby faktycznie niskim nakładem pracy stworzyć sobie coś, co tak jak powiedziałeś, ma udowodnić wartość, czy na etapie być może POC, właśnie proof of conceptu, pokazać, że to w ogóle jest wykonalne, że to się da zrobić. Bardzo fajnie, to bardzo cieszy. No i widzimy, że ten kapitał do Polski faktycznie zaczyna płynąć szerokimi strumieniami, co oczywiście dla nas jest wszystkich chyba też dobrą taką wiadomością, że te startupy polskie są doceniane.
Tak, no właśnie to też jest kolejny powód, dla którego ten news mnie mega cieszy. Nawet tam w artykule jest napisane, że to jest startup, który ma siedzibę w Warszawie i w San Francisco, z wiadomych względów, wiecie, ale w Warszawie też, więc jest tam postawione na równi, więc dla mnie to jest w ogóle mega informacja. No i plus właśnie, ja wiem, że Bartek robi bardzo dobrej jakości produkty, zbiera zespoły, też jest świetnym mówcą swoją drogą. Jak wiecie, jestem też trenerem wystąpień publicznych, więc po prostu zwracam uwagę na takie rzeczy. A Bartek też jest świetnym mówcą, potrafi zainspirować ludzi, więc ja nie mam wątpliwości co do tego, że zbiorą fajny zespół i że technologicznie no też widać, że Zbigniewa Sobieckiego ma na pokładzie, więc technologicznie też są uzbrojeni. Ja myślę, że teraz kwestie są dwie. I tutaj jedno pytanie jest prosto do ciebie, Kuba, a jedno takie trochę dywagacja. Jedno pytanie jest takie, jak szybko to zrobią? To jest trochę dywagacja, bo nie wiemy, jak szybko wykonają ten projekt. A drugie pytanie jest takie, i tu już Kuba prosto do ciebie, czy programistom się przypadkiem nie będzie tak, że się nie spodoba to rozwiązanie, bo in the long run tak naprawdę to też zabiera pracę programistom, ma przyspieszyć tworzenie tego typu rozwiązań. Z jednej strony właśnie przyspieszyć, więc super, bo będziemy robili lepszą, ciekawszą pracę, ale z drugiej strony zabiera to pracę no tak siłą rzeczy, no bo te proof of concept nie muszą być aż tak kodowane od zera, tylko w pewien sposób jest to bardziej automatyczne dzięki sztucznej inteligencji. No więc pytanie do ciebie, Kuba, co na to rynek? Halo, Jacku. Jak tam rynek? Co słychać na rynku? Myślę, że jest to bardzo ciekawe pytanie i zacząłem jak ChatGPT. W każdym razie, jak zacząłeś mówić, że to jest nie tylko dla firm, ale również dla programistów, to od razu jakby wyczułem właśnie tutaj, że próbują się nie pokazywać, że to faktycznie będzie trochę eliminowało tych programistów, natomiast ja uważam to samo na ten temat, co to, czy AI zastąpi programistów. O czym rozmawiałem dzisiaj, miałem przyjemność z jedną z osób, które już nam komentowała, że nas widać i słychać, nie powiem z kim, i powtórzę to moją opinię. Ja myślę, że tego typu narzędzia częściowo zabiorą pracę programistom i to bardzo dobrze, tym słabym programistom. Jak ktoś jest dobry, jak ktoś ma dużą wiedzę domenową, czyli na temat tego, w czym działa, niekoniecznie w programowaniu, albo jest dobrym po prostu programistką, no to jakby praca myślę, że jest bezpieczna, natomiast ci słabsi odpadną i jeszcze raz to powtórzę, chwała Panu, tak musi być, i tak będzie, i tego typu narzędzia również. Natomiast in the long run ja myślę, że dobrzy programiści mają doskonałą wiedzę na temat tego, że najtrudniejsze są integracje. Bardzo często są integracje właśnie z zewnętrznymi API. Są już narzędzia, które to ułatwiają, które są takimi agregatorami tych API. Na przykład w ramach tego, o czym mówimy tutaj najczęściej, czyli AI Hugging Face jest takim właśnie rodzajem interfejsu, gdzie można się podłączyć bezpośrednio do Hugging Face'a i wykorzystać sobie jakiegoś LLM-a. To jest super. Dla mnie jako osoby programującej jest to niezwykle fajne narzędzie, przydatne, jeżeli faktycznie, że tak powiem, dotrwają i dostarczą ten promis, który obiecali, czyli właśnie, że będzie to łatwiejsze używanie tych integracji. Ja mogę być tylko całym sercem za, jako programista i jako przedsiębiorca też. Ale właśnie podoba mi się bardzo Twoje podejście i chciałabym, żeby wszyscy programiści mieli takie podejście. Ciekawa jestem, czy tak będzie. Czyli, że rzeczywiście nie jest tak, że znów cytując wszystkie tabloidy, AI zabierze pracę, AI zabiera pracę programistom i w ogóle programiści i wszyscy jesteśmy skończeni i wszyscy zginiemy, tylko że patrzymy na to jak na szansę. Ja dzisiaj miałam rozmowę z takim potencjalnym klientem, branży wspomnieć nie mogę, bo NDA, natomiast z takim potencjalnym klientem, który w swojej branży widzi, że może być jednym z pierwszych, który zrewolucjonizuje sposób patrzenia na AI oraz wdrażania w ich firmie, która swoją drogą jest firmą ponad 250 pracowników, więc mają co wdrażać, automatyzować. I z drugiej strony chce dzięki temu też być takim prowodyrem na swoim rynku i pokazać innym w swojej branży, że tak można. Więc wiecie, ja myślę, że ten moment nadal jest dobry, żeby sobie spojrzeć na to, jak w mojej branży konkretnie AI jest wdrażane i żeby być pierwszym albo co najmniej w top 3 we wdrażaniu tego typu rozwiązań. Oczywiście każdy musi sobie z nas spojrzeć trochę inaczej na naszą branżę, co tam można zautomatyzować, co można zrobić, ale no jak widać jeszcze jest duży potencjał i nie ma co się bać tego AI według mnie. No tutaj ja jestem zdecydowanie techno-optymistką, więc ja myślę, że tutaj trzeba na to patrzeć jak na szansę. Super mi się podoba to, co powiedziałaś. Ja bym pociągnął chwilę ten temat, zanim przejdziemy gdzieś nawet dalej, bo ja w ogóle bardzo mocno wierzę dokładnie w to, co powiedziałaś. Wierzę, że aktualnie jest przetasowanie na miarę lat 90. w Polsce, wcześniej, gdzie wszystko się zmienia i można albo zostać i być po prostu niekonkurencyjnym za kilka lat, albo nadganiać za kilka lat, myślę, że tak będzie większość pewnie robiła, a niektórzy odpadną, albo dużo odpadnie, albo właśnie być w tej czołówce, być tymi pierwszymi, którzy wykorzystują takie narzędzia
Ja akurat głównie mówię tutaj oczywiście o narzędziach automatyzacji i sztucznej inteligencji, no bo też o tym rozmawiamy, ale wszystkie takie narzędzia, które ułatwiają, jeżeli się jest pierwszymi, to oczywiście, że przez to się ma pewne, to się nazywa nawet... Koszty, tak. Koszt pierwszeństwa, może przekręciłam, ale tak, że ten który jest pierwszy, ponosi pewne koszty, chociażby edukacji rynku. Dokładnie. Natomiast ja myślę, że jeżeli ktoś jest, i to jest jakby to, czym się teraz zajmuję dziś, chociażby będąc bardzo podobną miałem sytuację, co ty dzisiaj, byłem w branży bardzo tradycyjnej z prezesem, który się bardzo boi sztucznej inteligencji i mówił o tym również, że boi się, że mu ktoś tam zainstaluje wirusa, jak sobie zainstaluje ChatGPT, tak? I to są rzeczy, którymi trzeba zaopiekować, właśnie tym, że się ludzie też tego boją wdrażać, ale z drugiej strony fajnie, że jest taka myśl w takiej branży tradycyjnej, to ja może teraz zrobię kroki, które wyprzedzą mnie o całe lata od konkurencji tak naprawdę. Tak, tak. Super podejście. Tak. I właśnie myślę, że to jest coś, co też bardzo takim firmom kibicuję. Ale pytanie do ciebie, Kuba, znów pytanie, czy nie jest dywagacja, czy jesteśmy w stanie na to konkretnie odpowiedzieć. Ile jeszcze to potrwa, że można być pierwszym w swojej branży? Bo dla przykładu, moja branża marketingowa, w której ja się wywodzę najbardziej i kocham całym serduszkiem, aczkolwiek już idę bardziej w stronę sprzedaży i rozwijania biznesu w ogóle, natomiast branża marketingowa, w której się wywodzę, już mam wrażenie, trochę przeszła ten boom AI, bo Generative AI wprowadziliśmy w branży marketingowej już w sumie ponad rok temu, 1,5 roku temu być może, jak tylko ChatGPT wypuchnął. Sprawny marketing, bardzo pozdrawiam Kasię Granat-Szkoda oraz cały zespół sprawnego marketingu, bardzo mocno edukował rynek w kontekście właśnie wykorzystania narzędzi AI. Piotr Szkoda, który jest jednym z leadów prowadzących te szkolenia, jednocześnie z Jackiem, i teraz nazwiska zapomniałam, przepraszam, ale z Jackiem, który razem z nim prowadził szkolenia, też teraz tworzą dodatkową firmę, która ma pomóc we wdrażaniu takich rzeczy. I u nas w marketingu, że tak powiem, to już ten efekt pierwszeństwa już dawno ktoś inny poniósł. To teraz pytanie, jak inne branże, ile mamy czasu, jak sobie pomyślimy przedsiębiorca do przedsiębiorcy, ile mamy czasu, żeby być pierwszym w naszej branży? Myślisz, że jesteśmy w stanie to, Kuba, jakoś oszacować, albo jak taki przedsiębiorca się zastanawia, czy ja będę pierwszy, czy ktoś to inny zrobił, to jak w ogóle to zweryfikować? Strasznie fajne pytanie i w sumie super można... Piłam dzisiaj 3 kawy, więc wiesz. Widać. Ja też. Zmaczowaliśmy się dzisiaj, tak, idealna ilość kaw. Super pytanie. Ja myślę, że zacznijmy od tego, że są branże, które mają szybszą adopcję. Na pewno marketing myślę, że jest na pierwszym miejscu, tak uważam. Uważam, że w programowaniu też całkiem, ale nadal uważam, że żyjemy w bańce. Nam się wydaje, że wszyscy już z tego korzystają. Absolutnie tak nie jest. Też jestem po spotkaniu w zeszłym tygodniu, tak, to było w zeszłym tygodniu, z firmą bardzo dużą, która, też nie chcę mówić branża, ale mogę powiedzieć, że pisze bardzo dużo tekstów na tematy swoich klientów. I jakby, wiesz, zatrudniają 80 kurczę osób, które to piszą, czy ileś tam i te osoby po prostu to piszą, klepią ręcznie i tak jak mówiłem, też w programowaniu wcale tak nie jest, że wszyscy to super znają, też szkolę tych programistów, od jutra właśnie kolejne mam gdzieś tam szkolenia i to nie jest wcale tak, że tak dużo wdraża, ale ciekawszym aspektem tego, o czym mówiłaś, jest to, jak się upewnić, że będziemy pierwsi. W marketingu, w programowaniu już nie będziemy pierwsi, teraz możemy tylko nadążać. Too late. Ale trzeba było tam być. Jest bardzo dużo branż tradycyjnych, które mają ogromny potencjał, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję. Jakby mój cały proces teraz polega na tym, że są jakieś tam elementy, które już jakby są znane i lubiane albo do zrobienia w AI. I teraz jak wchodzisz często do firmy tradycyjnej, gdzie oni na przykład w ogóle nie analizują w żaden sposób danych, nie patrzą, które lidy się najbardziej sprawdzają. Więcej, mają lidów, to jest faktycznie case, mają lidów kilka tysięcy w swojej bazie, tak? I oni ich w ogóle nie obdzwaniają, nie piszą e-maile, od wielkiego dzwona, jak się przypomni handlowcowi, bo przecież on nie ma czasu pisać tyle maili, a ci ludzie sami kiedyś zadzwonią, jak będą potrzebowali, bo to są takie produkty, które się przewijają i często są potrzebne tym firmom. Zobacz, jakie proste rzeczy można zrobić. Prostą automatyzację de facto. A im bardziej zrobisz ją zautomatyzowaną, bardziej rozwiniętą za pomocą AI, żeby tam komunikacja była spersonalizowana, tym większą masz szansę powodzenia i tego, że po prostu same ci się robią sprzedaże de facto. To jest case, z którym się bardzo często spotykam. Jak sprawdzić, czy się jest jedną z pierwszych takich firm? Myślę, że dużo firm ma gdzieś tam wyczucie tego rynku, jeżeli to nie jest jakiś super szeroki rynek, a jeżeli nie, to takie rzeczy też można sprawdzić, można sobie zrobić research. I jeżeli moim zdaniem w twojej branży nie słychać o tym na lewo i na prawo, że korzystają z AI, to znaczy, że nie chwalą. A jak się nie chwalą, to dlatego, że tego nie robią. Jest duża szansa, że się po prostu będzie pierwszym.
albo jeszcze testują, albo jeszcze się boją. Tak myślę, że to jest cała masa argumentów, dlaczego ktoś może o tym nie mówić, albo ewentualnie robią to w piwnicy po kątach, ale to nadal nie mamy pewności, z mojej perspektywy, że nie mamy pewności, jak szybko konkurencja to wdroży. Ja mam taki problem biznesowy i tu się będzie coming out przed naszą społecznością, ale słuchajcie nas regularnie, to niech będzie. Ja zawsze jak próbuję wdrożyć jakąś nową rzecz i jeszcze nie mówię o AI, ale próbuję wdrożyć jakieś nowe szkolenie, jakiś nowy temat, nowy produkt, wypuścić na rynek, ja zawsze 5 razy obczajam, czy ktoś już tego nie zrobił. Totalnie bez sensu. Dlatego mówię, że to jest coming out, bo ja robię to totalnie bez sensu, to jest błąd i powinno się szybciej wdrażać takie rzeczy i to rynek da feedback, rynek zweryfikuje, a ja niestety jestem typowym learnerem w tym sensie, że ja muszę opakować się wiedzą ze wszystkich stron, zanim rzeczywiście coś wypuszczę. Więc na przykład tak jak mój kurs Webinar Master miał powstawać parę ładnych lat temu, ale powstał dopiero w pandemii, kiedy ja miałam czas wyczytać bardzo dużo książek, dodatkowych materiałów i tak naprawdę opakować się jeszcze bardziej wiedzą. No wiecie, w pandemii wszyscy mieliśmy tego czasu trochę więcej. A swoją drogą niedługo będę robiła remake kursu Webinar Master w wersji AI, więc jeżeli ktoś z Was chce słuchać się o webinarach, to wkrótce będzie webinar na ten temat. I na razie tyle zdradzę. I oprócz tego, że zapraszamy oczywiście serdecznie, to ja pozwolę się nie zgodzić z Tobą. Ja miałem zawsze problem w drugą stronę i starałem się jak najszybciej wydać. Ja myślę, że tu trzeba trochę to wypośrodkować. Jednak za dużo widzę ludzi, łącznie ze sobą szczególnie, którzy wpuszczają rzeczy na rynek, zanim zweryfikują, czy coś takiego istnieje. Robiłem to w przeszłości bardzo często. Myślę, że tutaj ten research jednak musi poprzedzać jakieś zrobienie czegoś. Oczywiście nie ma co w nieskończoność tego researchu też przeciągać. No i tu jest właśnie ten case. No i widzisz, i z jednej strony się z Tobą zgadzam i z drugiej strony też sama widzę po sobie, że ja na przykład przesadzam z tym researchem, ale zgadzam się z Tobą, że przesadzenie, jeżeli chodzi o na przykład, że wstaję rano i myślę sobie, o dobra, to mam genialny pomysł na startup, idę w to jak dzik w szyszki. No to też nie jest najlepszy pomysł, tak? Trzeba jednak się posłużyć jakimś researchem, zapytać jakichś ekspertów, tylko tak jak moja idea główna jest taka, żeby po prostu nie przeciągać tego w nieskończoność, więc no tutaj tak jak mówisz, ciężko jest znaleźć ten złoty środek, no aczkolwiek, no cóż, do odważnych świat należy, tak jakby trzeba próbować, czasami się przystrzeli w jedną stronę, czasami w drugą, ale najważniejsze, żeby próbować. Zgadza się, dokładnie tak. Ja myślę, że po prostu miałem ten problem, o którym powiedziałeś, no bo wiesz, jakby mogę sobie rzeczy zakodować, więc dla mnie nie było problemu wstać rano, mieć genialny sen, zacząć to kodować, a po miesiącu się dowiedzieć, że to już istnieje, no nie? Po prostu tak miałem, no. Ale ja myślę, że to jest problem, wyzwanie każdego programisty, który ma zamysł biznesowy. Mój stary ma to samo, w sensie Patryk ma to samo. Po prostu ja pamiętam jego pierwszy biznes, to nie był jego pierwszy biznes, ale pierwszy produkt, który chciał budować, to był CRM w 2013 roku, gdzie już trochę tych CRM-ów było i oni zaczęli zespołowo budować zupełnie nowy CRM, tak? No to nie był najlepszy pomysł w momencie, kiedy na rynku już tego trochę istniało za granicą i ludzie zaczęli już konsumować te produkty, więc tak, myślę, że kiedyś Patryk może powiedzieć więcej, ale to w sumie failowe projekty to nie jest może temat dzisiejszego spotkania. Zaraz przejdziemy do kolejnego newsa, ale mamy 2 komentarze, na które warto odpowiedzieć. W zasadzie Junior Dev skomentował, że trzeba się nauczyć wykorzystywać i płynąć z prądem. Super, jak najbardziej zgoda. I Junior Dev pyta też, czy Kuba wykorzystujesz Make. Nie wiem, czemu to pytanie nie jest do mnie, ale ja też wykorzystuję, ale Kuba, ty możesz powiedzieć. Wykorzystujesz Make? Wykorzystuję Make rękami mojego męża programisty, jeżeli chodzi o obsługę maili, tak, i automatyzację w tym zakresie. Nie powiedziałabym, że jestem mistrzem Make'a, ale ogarniam te tam bąbelki, tak, więc tak jakby nie jest to coś, do czego trzeba mieć bardzo skomplikowaną wiedzę programistyczną, przynajmniej według mnie, no nie wiem, może ja po prostu jestem statystycznie bardziej kumata w technologii, ale według mnie nie trzeba tam mieć mega hiper wiedzy specjalistycznej, technologicznej, żeby potrafić to obsługiwać. Ja bardzo lubię Make, nie używam go jeszcze aż bardzo dużo, natomiast miałem szansę być na bardzo fajnym kursie Mistrz AI, który organizowałem, już go nie będzie, ale tam był też moduł o Make'u i bardzo mi się podobał. No i teraz też jakby robiąc AI Reveo, tam mamy Piotra, którego serdecznie pozdrawiam. I Piotrek Goszczyński, pewnie część osób go zna, szczególnie właśnie z naszych kursów, on u nas też jest odpowiedzialny właśnie za robienie rzeczy Make'iem, bo jest taka prawda, że do dużej ilości procesów automatyzacji nie jest potrzebne pisanie żadnego softu, bo ani to tanie nie jest,
ani łatwe w utrzymaniu, tylko można w Make'u zrobić te automatyzacje i to mi się super podoba. Naprawdę w ogóle no-code, właśnie low-code jest mega fajny, a jakoś tak z Make'iem się bardziej polubiłem. Tak, a propos w ogóle no-code i low-code, to mój serdeczny kolega Tomek Wojciechowski, dzięki któremu zaczęła się w ogóle moja kariera biznesowa, on wie, o co chodzi, to Tomek, może nie Wojciechowski, Wesołowski, Boże, bardzo się przepraszam Tomku, ale Tomek Wesołowski organizował niedawno konferencję na temat właśnie narzędzi low-code, no-code w Krakowie. Nie wiem, czy nie będzie jakiejś dodatkowej edycji, ale na pewno warto Tomka obserwować na LinkedInie, on już ma 7000 followersów i w ogóle głównie pisze właśnie o no-code i AI, głównie też o Bubble, więc myślę, że jak najbardziej jest osoba godna polecenia, także pozdrawiamy Tomeczka, pozdrawiamy. Dobrze, i teraz tak, wracam jeszcze do komentarzy. Weronika pisała, że temat rzeka, to w momencie jak mówiliśmy bodajże o wdrażaniu i testowaniu. Junior Dev jeszcze pisał, że ja jestem zdania, że tak naprawdę dopiero następna generacja się nauczy tego wszystkiego, która z tym wyrośnie, będą wykorzystywać AI w taki sposób, że prawdopodobnie jeszcze go nie znamy. To jest prawda i fajnie w sumie, że o tym powiedziałeś, Junior Dev, nie wiem jak masz na imię, ale to mi otwiera jedną rzecz, która się wiąże z jednym z newsów, o których tutaj, które mam tutaj zebrane. Teraz muszę przeskoczyć kolejność, ale w jednym z newsów było napisane, że jednym z głównych problemów w tym momencie jest to, że my nadal nie wiemy, jak dokładnie zastosować AI biznesowo. W sensie, no mamy pomysły, że wyszkolmy się wszyscy z ChatGPT, używajmy właśnie może jakiejś automatyzacji połączonych z AI, ale nadal nie ma zbyt kreatywnych pomysłów na case'y. Tak? I tutaj to jest jeszcze jakaś taka przestrzeń, do której potrzeba z jednej strony czasu, żebyśmy sobie popatrzyli, jakie są możliwości, ale z drugiej strony może być też tak, jak Junior Dev pisze, że no może po prostu my tego nie dożyjemy, że kolejna generacja będzie sobie z tym lepiej radziła, więc ciekaw jestem, Kuba, jakiego ty jesteś zdania? Czy ten postęp technologiczny i to tempo rozwoju sztucznej inteligencji rzeczywiście jest takie, że my za parę lat zautomatyzujemy i oddamy jej wszystko, co się da, czy to jest kwestia dziesiątek, nie wiem, setek lat? Max kilka lat. Coraz szybciej postępują takie rzeczy. Zobaczcie, że już teraz smartfony, jak używają młodzi ludzie, zupełnie inaczej niż my. Ja się z tym zgadzam, że będziemy zupełnie inaczej z tego korzystali. I też zgadzam się, że nie znamy case'ów. Ja tu pozdrawiam moich wspólników, którzy nie spali dzień i noc ostatnie 2 tygodnie. Zebraliśmy 300 case'ów biznesowych z case study, tam gdzie się dało, z liczbami, które są na to, z firmami, gdzie to zostało wdrożone w jaki sposób. Właśnie po to, że teraz jak ktoś potrzebuje czegoś takiego, to chcemy po prostu mieć możliwość zainspirowania. Oczywiście nie udostępniamy tego, bo to jest zabijająca ilość wiedzy, no tak. To jest super baza do przeszukiwania, bo naprawdę tych case'ów jest dużo i niektóre takie, że się fizjologom nie śniły. Cytując Fertka Kiepskiego, tak, z znanego sitcomu z moich lat młodości. Fizjonomom nie śniły, dobrze. Nie mogę teraz znaleźć tego newsa, w którym dokładnie to było napisane, ale anyway, pewnie za chwilę do tego newsa dojdziemy w takim razie. I zanim jeszcze ten news, to Karol pisze Sława. Nie wiem, ale do czego ta Sława, przepraszam bardzo, a to do ciebie, tak? Sorry. Nie, takie przywitanie, cześć. Okej, no to Sława, okej. I Bartek jeszcze wcześniej pytał, a jak jest mało firm, to myślisz, że jest jeszcze sens próbować w swojej dziedzinie? Kuba, możesz pierwszy, a ja potem też. Dobra. No tak, no właśnie o to chodzi w tym, żeby być pionierem, być pierwszym. To znaczy moim zdaniem takie sensowne podejście w ogóle do takich rzeczy jak AI, powiedzmy sobie AI, bo najłatwiej mi o tym mówić, jest takie, że warto być pierwszym, jeżeli mamy pewność technologiczną co do tego, co wykorzystamy. W sensie nie ma nigdy pewności z AI-em, tak trzeba powiedzieć, ale powiem, jak to ja widzę, jak my to na przykład wdrażamy, to jest tak, że kiedy rozmawiamy z jakimś przedsiębiorstwem właśnie takim, szczególnie w branżach tradycyjnych, starszych, no to tam trzeba najpierw zauważyć, gdzie są w ogóle jakieś procesy i co można zautomatyzować. Często się okazuje, że wystarczy przestać przepisywać z kartek na papierze, a wpisywać do Excela. To już jest duży uzysk. No tak to wygląda. Mamy realne case'y w tym zakresie. No ja też. I to od wielu lat naprawdę. To nie jest tak, że to od AI weszło, tak? Natomiast jeżeli widzimy, że w takim przedsiębiorstwie możemy użyć kafelki, które już wiemy, jak działają, wiemy, jak działa wspomaganie sprzedaży, wiemy, jak działa wspomaganie marketingu, procesów, analiza danych, to jak najbardziej moim zdaniem trzeba po prostu w to iść. Są case'y niektóre, które są bardzo trudne i bardzo takie dotyczące stricte danej branży, między innymi taka, o której dzisiaj z Bartkiem rozmawiałem przez telefon i one wymagają jakiegoś na przykład machine learningu, tam mogą być bardziej skomplikowane case'y, ale są takie przypadki, gdzie naprawdę wdrożenie prostych elementów wydawałoby się w mądry sposób może dać po prostu duży uzysk. Super, mega. Tak, no dobrze.
A ja jeszcze, wiesz co, dodam do tego, że tak naprawdę czasami, nie mogę teraz znaleźć konkretnego cytatu, ale no ale tak, no dobra, ale po prostu posłużę się z pamięci, a jak znajdę cytat, to go tutaj jeszcze dodam, bo tak naprawdę w ekonomii ten efekt pierwszeństwa, i on się nie nazywa tak, bo efekt pierwszeństwa psychologii to jest trochę coś innego, ale załóżmy, że on się nazywa podobnie, czyli efekt pierwszeństwa, czyli bycia pierwszym na rynku, wdrażania jakiegoś rozwiązania, powoduje to, że jednak ta osoba, która jest pierwsza, ta firma, która jest pierwsza, po prostu tak jak mówiliśmy wcześniej, ponosi koszty w ogóle edukacji rynku, koszty w ogóle budowania świadomości tego rozwiązania, często też koszty technologiczne związane z tym, że być może pierwsze rozwiązania nie zawsze będą najlepsze, więc jeżeli Bartek pytasz, czy jeżeli jest mało firm, to nadal warto próbować, uważam, że warto, bo czasami drugi i trzeci, a czasem nawet czwarty i piąty podmiot na rynku też będzie miał ogromną szansę na sukces. Pięknie. Natomiast dążę tutaj do tego, że jeżeli widzisz na swoim rynku kilka podmiotów, które wdrażają AI, ale żaden nie osiągnął jeszcze spektakularnego sukcesu i nie ma ich na liście Forbesa, albo co najmniej na Mam Startup, no to nadal według mnie warto. Tak, to jest ten kierunek, w którą stronę warto iść. Ja bym jeszcze powiedział w drugą, trochę bym dodał, bo też, no jakby to zwykle zależy od case'u. No mamy tą wspaniałą możliwość, rozmawiamy, moi drodzy, sobie na tych live'ach o sztucznej inteligencji, a nie o aplikacjach PWA, które kiedyś bardzo lubiłem, ale no jakby o czym tu gadać wtedy? Dużo może być różnych case'ów i moim zdaniem może być tak, że jeżeli ktoś jest pierwszy, to on się tym właśnie w ogóle nie chwali, bo zrobienie mądry sposób, na przykład automatyzacji korespondencji, w mądry sposób automatyczną obsługę klienta, super uzysk, super fajne case'y są do tego, to raczej nikt nie mówi na zewnątrz, że, znaczy nie nikt, ale bardzo mało firm pewnie mówi, że na zewnątrz, że korzysta z takiego AI, ale nagle widzimy, że jakby tak, i to jest realny case, który się bardzo często powtarza, zaraz powiem, jakoś nam przygotowanie tej oferty, kurczę, zawsze zajmuje tą godzinę, dwie, nawet jak jesteśmy super technologicznym software house'em, pozdrowienia dla takich firm, bo sam taką byłem, albo 3 dni na odpowiedź, a tu nasza konkurencja jakoś po 3 minutach już gotową, dedykowaną ofertę wysyła. To jest ta różnica właśnie. To nie chodzi o to, że na końcu moja firma produkująca opony będzie się chwaliła na stronie internetowej, że używa AI. Chodzi o to, że ona będzie tak szybko odpowiadała, że będzie zgarniała bardzo dużo sprzedaży z tego rynku. Dokładnie tak, super. A ja myślę, że to jest mega fajne podsumowanie. Bardzo biznesowy nam dzisiaj odcinek wychodzi, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. No dobrze, no to jak macie jakiekolwiek pytania, to po pierwsze teraz jest moment, żeby te pytania zadawać. Zrobimy sobie chwilkę sesji jeszcze pytań i odpowiedzi, więc śmiało zadawajcie. Oraz to jest moment, żeby dawać łapki w górę. Pamiętajmy, łapka w górę. Jedna mała łapka dla Ciebie to wielki krok dla ludzkości, a w zasadzie dla naszych kanałów na YouTubie, na Facebooku i na LinkedInie. No co, Kuba, no ładna parafraza. No nie wiem. Przepiękna, mi się podoba. Dokładnie, więc klikajcie łapki w górę, żeby dać nam feedback, czy ten materiał Wam się podoba, oraz subskrybujcie kanały Anna Pro oraz kanał tego to dżentelmena, który nazywa się... Programistyczny Świr AI. Tu macie przycisk subskrybuj gdzieś. Gdzieś tam na dole jest, a jak go nie ma, to za chwilę prześlę też linki do obu kanałów. Dobra, pytań na razie nie ma, więc ja pozwolę sobie udostępnić jeszcze 2 newsy, w sumie jeden też Ty podesłałeś, tak, ale 2 newsy polskie, więc lecimy jeszcze z udostępnianiem ekranu, bo jakoś wcześniej tego nie kliknęłam. Kolejny news polski, że Eleven Labs, pamiętamy Eleven Labs, chwaliliśmy wielokrotnie, partneruje się z Pocket FM, czyli tego narzędzia do audio, do generowania, z tego co rozumiem, różnych dźwięków, nie pamiętam teraz dokładnie kontekstu, czy tam była też muzyka, ale na pewno różnych dźwięków. No i jak wiemy, Eleven Labs generuje głos, tak? Więc tutaj teraz widać, że z tego partnerstwa z jednej strony mogą wyjść kolejne fajne rozwiązania, z drugiej strony widzimy, że dzięki tej współpracy, może tutaj, że w tej fazie Pocket FM dotychczas wyprodukował 30 000 godzin audio używając technologii Eleven AI, ale razem z tą nową współpracą będą w stanie wygenerować 100 000 godzin audio tylko w tym roku. Więc znów znaczne przyspieszenie dzięki partnerstwom. Więc ja myślę, że to jest kolejny też fajny news, że branża AI, mam wrażenie, że ostatnimi czasy jak mało która wchodzi w partnerstwa i współpracę, co jest bardzo cieszące i takie napawające nadzieją, że widzimy i w polskich firmach i zagranicznych ten potencjał do kolaboracji, no i dzięki temu po prostu gospodarka może się rozwijać szybciej. Pytanie, Kuba, co Ty o tym myślisz? O tym newsie i o tym całym trendzie. Znaczy, co do współpracy, to ja w ogóle zawsze wychodziłem z założenia współpracy, ale chyba w ogóle branża IT to raczej popularne, ale tak. Podoba mi się bardzo, że odkąd jakiś tydzień temu, czy coś takiego, naszym live mniej więcej to było, jak ogłosiłem, czym się zajmuję, bardzo dużo osób chce rozmawiać o współpracy, ale również pisze do mnie bardzo dużo konkurencji, pisząc również o to samo, czyli o współpracę. Bardzo mnie to cieszy, tak trzeba żyć
Na tym polega życie prawdziwe, uważam, i tym się różnimy troszeczkę. Dobra, nie chcę takich mówić małostkowych rzeczy i takich trochę tutaj jakby miał jakieś problemy z nami, ale wydaje mi się, że w Ameryce to jest takie dosyć oczywiste, że się bardzo próbuje współpracować. Oczywiście oprócz tego, że się próbuje zniszczyć konkurencję sądami i pieniędzmi, to też, ale to są dwie jakby przeciwwagi. A co do samego newsa, bardzo fajnie. Generalnie Pocket FM, z tego co czytałem, oni zajmują się czymś, co uważam, że jest bardzo ważne i możemy sobie zrobić minutkę na ten temat. Oni zajmują się też tym, żeby autorzy mogli swoje e-booki, swoje książki przepisać na wersję audiobooka. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Większość zapytań, jakie dostaję od mojego taty, od znajomych z jakiejś fundacji i z różnych innych miejsc, są o to, jak wykorzystać Eleven Labs, żeby swoje książki przerobić na wersję audiobooka. Naprawdę dużo osób o to pyta. I na razie, i zresztą chyba o tym kiedyś wspominaliśmy i też wspominałem, że on na razie jest do tego bardzo kiepski. Więc jeżeli mają połączyć siły z Pocket FM i ma to udostępnić taką platformę tym właśnie autorom, żeby wydawać swoje własne audiobooki, dla mnie super. W końcu będę mógł powiedzieć, czego ma użyć. Super, super, mega fajnie. No ale to w sumie rzeczywiście rozmawialiśmy o tym w jednym z live'ów, nie pamiętam teraz w których, ale przewijał nam się ten temat. Z jednej strony szybszego generowania w ogóle e-booków, to jeszcze to było wtedy powiązane z tym i my mamy odcinek na kanale, gdzie rozmawialiśmy z jedną z prawniczek na temat tego, że no nie do końca jest to legalne, no umówmy się, generowanie e-booków w czacie GPT i zarabianie na tym. Jeżeli nie jest tam dużo twojego wkładu własnego, to te prawa autorskie raczej tam nie leżą w tym, nie obejmują ochrony jakiejkolwiek. A druga rzecz to właśnie to, tak jak mówiłeś, generowanie audio wszelkiego rodzaju, audiobooków, więc super też news, jak najbardziej. No dobra, a przechodząc do kolejnych newsów, mamy jeszcze jeden news z Polski i tutaj na zdjęciu Aureliusz Górski, Aleksandra Przegalińska, profesor Harvardu oraz Koźmina oraz po prawej chyba jest Maciej, tak? Bo tego po prawej jest Maciej Ziętara po prawej, czy ktoś inny? Bo tego po prawej, przepraszam bardzo, nie znam osobiście, ale tą dwójkę po lewej znam jak najbardziej. I news dotyczy tego, że Campus AI, czyli właśnie ten projekt założony przez Aureliusza i Ole, dostał $10 milionów od inwestora Macieja Ziętary. Ma więc powstać metaverse do praktykowania AI. I mam tutaj cały news na ten temat opisane właśnie ze strony Aureliusza. Swoją drogą fun fact, ja z Aureliuszem pracowałam przez 2 lata, kiedy pracowałam jako menadżer Business Linka, czyli takiego akceleratora przedsiębiorczości w Lublinie. Pozdrawiamy serdecznie Lublin i wszystkich jego mieszkańców. Więc tak, też ciekawy news. Kuba, ty mi go podesłałeś. Masz jeszcze jakiś dodatkowy komentarz do tego? Oprócz tego, że super, że kolejne polskie projekty związane z AI się rozwijają? Tak, no jakby Campus AI to jest bardzo szeroki produkt. Produkt to nie jest produkt, przepraszam, to jest bardziej taka platforma właśnie znowu. Zrzeszenie ludzi, którzy mają edukować z jednej strony AI, wspomagać startupy, edukować też firmy, jak działać z tym AI-em i też każdą osobę, która z tego AI może korzystać. Jest to robione przy udziale też Google'a, więc jest to news bardzo ciekawy, bardzo ważny, uważam, i to, że aż $10 milionów w kolejny polski tutaj pomysł, super. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to warto się zakręcić na pewno przy social media, chociażby Campusu AI. Tak. Tam nawet same treści, które tam wrzucają, są bardzo fajne, ale też wszystkie jakby eventy, które organizują i to generalnie czym się po prostu zajmują. Myślę, że to będzie pchało całą Polskę tak naprawdę do przodu, bo to nie jest jakby pojedynczy produkt, o którym tu często mówimy, czy nawet dzisiaj się skupiamy na pojedynczych startupach. To jest taka cała właśnie platforma, taka powiedziałbym edukacyjno-inspiracyjna do AI-a. Tak, tak. Mega. Ja już Wam wklejam też linka na LinkedInie do ich profili, do profilu i Aureliusza, i Aleksandry Przegalińskiej i do samego Campusu AI, więc jeżeli obserwujecie nas na LinkedInie, to klikajcie teraz na LinkedInie, obserwuj, bo na pewno warto. No i oczywiście pozdrawiamy serdecznie i Aureliusza, i Aleksandrę, naszych serdecznych znajomych. Zresztą ja z Olą też miałam bardzo fajny cykl wywiadów, także naprawdę niesamowite osoby, bardzo wizjonerskie, bardzo też z ogromną wiedzą, co jest myślę najważniejsze w tym momencie w tej branży, żeby był ktoś, kto realnie wie coś o AI, realnie wdraża AI, a nie tylko mówi o tym, że coś tam gdzieś tam przeczytał w jednym newsie. Więc tak, więc dokładnie tak. Ale chcę powiedzieć, że będzie certyfikacja, moi drodzy. Każdy, kto obejrzy 10 odcinków newsów AI, będzie miał certyfikat, że już się trochę na tym zna. Jest to jakiś pomysł, powiem Ci. To rozumiem, że ustaliliśmy to teraz, w tym momencie, tak? Niech będzie. Znaczy, jak Ty sprawdzasz listę obecności, to spoko. Ja nie mam sumienia. AI.
No bez kitu. Co ja tu wyskakuję z jakim w ogóle pomysłem. No dokładnie, AI będzie nam sprawdzał listę obecności i certyfikacja, no jest to jakiś pomysł. Oczywiście certyfikaty będą płatne, wiadomo. Pomysł na biznes. Śmiechem, żartem. Dobra, jak macie jeszcze jakieś pytania, polskich newsów to tyle, ale mamy jeszcze parę innych dodatkowych. Natomiast polskich newsów na razie to tyle, aczkolwiek takich było ich bardzo dużo. Jak macie jakieś pytania, teraz jest dobry moment, żeby je zadawać, więc jeżeli macie pytania, to śmiało je zadawajcie. No i pamiętajcie, żeby subskrybować nasze kanały i dawać łapki w górę. To niezmiennie ten komunikat. I w międzyczasie Junior Dev zada właśnie pytanie. Czy wykorzystujecie AI do wyszukiwania, przerabiania, skracania treści z neta? Między innymi. Jest takie fajne narzędzie, które to świetnie realizuje, ono się nazywa ChatGPT, a tak całkiem serio, no to też trochę do tego to służy, no nie? Jakby tak na to popatrzeć z punktu widzenia osiągniętego uzysku. Bardzo często pytam, nawet wprost zadając pytanie, czy to GPT, ja nie chcę, żebym korzystał na przykład ze swojej wiedzy, bo coś dotyczy, wiem, zmieniam jakieś rzeczy w jednej spółce i chciałam wiedzieć, jak w 2024 roku w sądzie w Gliwicach długo się czeka na zmiany w spółce. I mówię, wyszukaj to w internecie i mi podsumuj. Więc jak najbardziej, tak? A z drugiej strony można takie rzeczy też robić do własnego oprogramowania. Są różne ciekawe techniki. Ostatnio mi się to udało zrobić kilka tygodni temu i jestem bardzo z tego zadowolony, że podłączyłem sobie AI GPT właściwie do przeglądania stron internetowych i wyszukiwania na przykład w Google, ale ma dostęp jakby do wszystkiego, nie tylko do tego, co może AI mieć dostęp, więc takie rzeczy są możliwe i są niezwykle ciekawe. Zrobiłeś workaround, o ty łobuzie, no dobrze, właśnie dzisiaj mnie ktoś o to pytał, na ile jest to możliwe. Dobrze, no to fajnie, to ci potem podeślę numer telefonu do potencjalnego klienta w takim razie. Ale wracając do pytania Junior Dev, zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo dla mnie to jest oczywista funkcjonalność, tak jak mówisz, czata GPT chociażby, czyli do wyszukiwania treści z neta, przerabiania, skracania różnego rodzaju, ale znów teraz zastanawiam się, w którą kierunku też dąży to pytanie, bo to można dwojako wykorzystać, czyli ja na przykład to wykorzystuję do szybszego researchu, to dla mnie jest podstawowa funkcja, ale teraz ostatnio głośno web scraping, czyli to jest to też to, o czym mówiłeś, Kuba. Natomiast tak sobie teraz myślę, że jest teraz też hype wokół tego, że dużo osób pisze o tym, żeby nie wyszukiwać i nie przerabiać treści z neta pod kątem swojego bloga, bo był taki moment, że dużo ludzi stwierdziło, że ChatGPT świetnie napisze artykuł na bloga, napiszmy tego 100 i zbudujmy na tym świetnego bloga. I mam paru takich znajomych, parę takich osób w sieci kontaktów, które albo tak bardzo mocno inwestowały już tak powiem czasowo w to, żeby tak bloga tworzyć, a z drugiej strony też, żeby od zera na przykład postawić jakiegoś bloga opartego tylko i wyłącznie o artykuły tworzone przez ChatGPT. No i się teraz trochę zdziwiłem, bo algorytm Google już w końcu jest ogłaszany, że już teraz w tym momencie już obcina zasięgi takich artykułów. Więc jeżeli chodzi o wyszukiwanie takich treści z neta, przerabianie, to pod kątem na przykład marketingowym, pod kątem budowania wizerunku swojej firmy czy siebie jako marki osobistej, no to trzeba to nadal robić z głową. Czyli nie może być tak, że ja sobie przerobię kilka treści artykułów z neta, wrzucę to na mojego bloga i powiem super, mega, bardzo duży wkład, bo poświęciłam 10 minut na to, żeby to przeanalizować. No nie, no to tak nie działa. Tutaj ten czynnik ludzki nadal jest potrzebny i wracając, AI nie zabierze nam pracy aż tak, bo ta praca nadal taka twórcza będzie potrzebna. Może takim bardzo basicowym copywriterom wtedy zabierze tą pracę, mówiąc właśnie odnosząc się do mojej branży, ale na przykład właśnie sprzedawcom, znów odnosząc się do mojej branży, niekoniecznie, bo tu jest dużo pracy też potrzebnej ze słuchaniem, analizowaniem, tworzeniem właśnie ofert szytych na miarę, więc tak, to już trochę popłynęłam z tą moją wypowiedzią, ale mam nadzieję, że wiecie, do czego dążę. W sensie tak korzystamy, ale to wszystko trzeba robić z głową. Tak, zgadza się. To jeszcze możemy odpowiedzieć od razu Junior. Tak, Bartko, oczywiście będzie wygenerowany i każdy będzie miał osobistym obrazem. To już tylko tak odpowiadając Junior Devowi, bo pisze o automatyzacji API z OpenAI. Moi drodzy, nie zapominajmy, że niektórzy z Was, jak pewnie Junior Dev, są na kanale Programistyczna Świr AI, więc co ja Wam będę dużo mówił, wklejam linka z gotowcem, możemy wyświetlić na chwilkę. Jest taki serwis na przykład, między innymi jak Tavily, to jest API, które jest wyszukiwarką dla LLM-u. Bardzo łatwo go połączyć właśnie z OpenAI i wtedy OpenAI zyskuje super siłę wyszukiwania jak Google, tylko że w lepszy sposób dla LLM-u. Także takie rozwiązania są. Mega, super.
No to widzisz, od razu macie gotowe narzędzia, więc warto obserwować, subskrybować nasze kanały, bo macie od razu gotowe narzędzia, gotowe porady, świeżutkie, newsy świeżutkie, jak taki stek, który się smaży w tym momencie na patelni i swoją drogą nie jadłam kolacji, więc będę musiała wkrótce o tej kolacji pomyśleć. Ale dobra, anyway, ja bym jeszcze a propos wyszukiwania różnych informacji z neta, taki protip pod kątem researchu, no właśnie znów takich tematów wiedzowych bardzo, bo tak jak wiecie, ja jestem learner, kujon, więc dużo informacji szukam. Pokażę Wam na przykładzie na przykład mojego kanału, czyli ja w momencie na przykład jak sobie chcę obejrzeć jakiś film, załóżmy, że chciałabym w bardzo szybki sposób obejrzeć nasz poprzedni odcinek, kiedy mówiliśmy o tym, no dobra, na przykład to, czyli że AI wideo lepsze niż Sora o generowaniu głosów, jak z Kubą o tym rozmawialiśmy, ale nie mam godziny i 4 minut na to, żeby obejrzeć nasz poprzedni live, no to jest taka wtyczka Transcript and Summary, która po prostu przekierowuje mnie po prostym kliknięciu do czata GPT i generuje mi podsumowanie w kilku akapitach tak naprawdę tego, o czym mówiliśmy, więc ja nie muszę z całością się zapoznawać, jeżeli nie chcę, tylko dopiero sobie po przeczytaniu podsumowania twierdzę, że okej, no dobra, to było dla mnie ciekawe, bo coś tam i może jednak obejrzę całość, więc pod kątem właśnie takich wyszukiwania informacji i streszczania, no to są myślę bardzo fajne wtyczki, które chociażby mogą streścić nagrania wideo. Moim zdaniem są tylko dwie warte tak naprawdę zachodu. Jedna jest właśnie ta. Swoją drogą, czy zauważyłeś ostatnio w aktualizacji dodali, że teraz masz ikonkę, tak jakby trochę Gemini, na dole na pasku wideo. Czekaj, gdzie na dole na pasku wideo? No. Czekaj, bo trochę technologii człowiek się zgubił. Gdzie na dole? Tu na dole. Na dole masz, jak masz napisy i obok masz taką nową ikonkę. A jest, co to jest? Summarize video? Tak, dodali po prostu. Aha, czyli to jest to samo, tak? Tak. Kierowało mnie do czata. Tak. Dokładnie. A druga moim zdaniem to jest WebChat GPT. Super sprawa, która zastępuje, to jest w ogóle zabawne, bo to działa jak Gemini, bo działa też w Google, ale pokazuje podsumowanie tych wyników za pomocą GPT albo Clouda, albo kilku jeszcze innych LM-ów, także bardzo fajna sprawa. Mega. No to dawaj pewnie, jeżeli masz możliwość, to jak najbardziej jedziemy z demówką, no bo tak naprawdę ta demówka to wiecie, no chwilę trwa, a wy sobie później pewnie będziecie testować. I już udostępniam. Cyk, pyk, proszę bardzo. Mamy wyszukiwane, piękne, fajne firmy. Tu mieli, jest. Dobra. I tu jest po prawej stronie się pokazuje właśnie ten chat GPT i on pokazuje na podstawie tych źródeł, co to oznacza, tak? No i mamy, że to jest firma, która się specjalizuje w sprzedaży, w marketingu, konsultacji, usługach. Proszę bardzo. Chyba nawet znam tą firmę. Chyba nawet tak jak tam ją współzałożyłam, więc milutko, czyli coś tam o nas wiedzą w necie. Tak. I tutaj można zobaczyć na przykład na podstawie właśnie Gemini i tu można dużo różnych sobie zrobić. Mamy darmowe AI, chat GPT, Claude, Gemini albo Bing Chat. Więc bardzo fajne narzędzie, żeby tak szybciutko sobie, czasami naprawdę fajne, żeby nie czytać, nie przechodzić przez linki. Tak. No i darmowe, więc spoko. Mega, super. A widzisz, to aż sobie zainstaluję bo to rozumiem, że w przeglądarce funkcjonuje, tak? Tak jest. Super, dobra, bo właśnie ja sobie patrzyłam głównie przez pryzmat tego YouTube'a, no bo ja jestem, wiecie, z jednej strony starej daty, ale z drugiej strony trochę już technologię poszłam, więc ja na przykład najczęściej jak czerpię wiedzę, to albo stos książek, to jest co leży na moim biurku, co teraz przerabiam, albo YouTube, bo lubię jak ktoś do mnie gada, więc tak jakby streszczanie wielgachnych artykułów na blogu albo czytanie wielgachnych artykułów na blogu zawsze mnie męczyło, bo no wiecie, no blogi czasami mają specyficzny język, czasami nie do końca do mnie trafia, jak mi książka do mnie trafi, to już wiem, że na przykład jest dobra, ale to coś, co pokazałeś, to narzędzie, czy ten WebChat GPT, myślę, że może być fajny pod kątem tego, że ja sobie wyciągnę esencję z danego artykułu, materiału czy strony, zamiast właśnie czytać całości. Więc on stricte działa w Google, ale warto spróbować, mi się to bardzo fajnie sprawdza. Tak samo dla mnie to jest ważne, jak ten właśnie do YouTube'a. Super, mega. No dobra, dawajcie znać, czy macie jakieś pytania, a my w międzyczasie pokażemy Wam jeszcze kilka newsów. Dokładnie, jedziemy z newsami, bo tych newsów znowu jest dużo. Pozdrawiamy Marysię, która robi nam research newsów, nawet lepiej niż AI. Więc lecimy w takim razie z kolejnym newsem. News trochę jeszcze w ogóle z odległej branży, czyli mamy znowu inwestycje, więc okej, ale odległa branża, w sensie branża, z tego co rozumiem, to jest chemia, tak, no bo materiały i cząsteczki, czyli startup Casp AI pozyskał $30 milionów
znów grube miliony lecą na inwestycje, na Generative AI, która ma być wyszukiwarką nowych materiałów i cząsteczek. I powiem szczerze, ja w liceum miałam 4 z chemii, więc ja nie do końca czaję tego newsa, więc Kuba, jak czaisz więcej, to dawaj. Natomiast no, z tego, co zrozumiałam, to ma być tym razem Generative AI w chemii dla naukowców, badaczy właśnie z tej dziedziny. Ale jeżeli Kuba, masz jakieś dodatkowe opinie do tego, to śmiało, bo ja byłam dobra z matmy i z geografii, i z angielskiego, ale chemia nie. Ty miałeś 4 z chemii i ty nie chcesz o tym mówić. Ja zagrożony byłem z chemii. Proszę cię. Tu pomijamy ten news. Pomijamy. Natomiast myślę, że można powiedzieć tutaj tak, jedno słówko, że fajne kolejne zastosowanie w takim bardzo fizycznym świecie. Zaraz po Deep Alpha, dobrze mówię? Który właśnie miał zadanie wyszukać i odpowiedzieć na pytania, na które naukowcy od kilkudziesięciu lat poszukiwali odpowiedzi dotyczące białek, które są głównym budulcem praktycznie większości leków, albo mają z tym na pewno bardzo dużo wspólnego, jeżeli chcemy leczyć jakiekolwiek choroby. To może nie aż tak super ważne, że tak powiem, startup, chociaż nie wiem, też do końca nie rozumiem, o co chodzi, natomiast podoba mi się to, że znowu tutaj AI pokazuje, że można w ten sposób działać. I jeszcze jeden przykład mi się przypomniało w tym temacie, a mianowicie AI, które znajdowało i znalazło jakieś obiecujące materiały na nowoczesne baterie, które pewnie i tak, jak każdy wie, co roku słyszymy, że nowe baterie pozamiatają, będą 50 lat działać. Ja to słyszę, odkąd się urodziłem, dalej tak się nie stało. Przepraszam, rzucę off-top tylko trochę, ale nie wiem, czy zauważyliście, bo ja zauważyłem, że z bateriami, to znaczy one delikatnie, tak, są coraz lepsze, natomiast faktem jest, że bardzo nam dobrze idzie ładowanie urządzeń. Tak, sorry, że taki off-topic, ale sobie się nad tym zastanawiałem, że to jest takim trochę cudem technologicznym. Ja pamiętam przecież jeszcze dzisiaj, jak trzeba było tam coś 10 godzin ładować, żeby wytrzymywało 20 minut. Ja mam teraz takie sławki, o takie ładne, uwielbiam je, kocham i pozdrawiam Darka, który mi kiedyś je pokazał. I ja je ładuję 20 minut, ja je mam na 2 tygodnie. Wiesz, to jest dla mnie super, więc nie jest tak, że z tymi bateriami, ale wracając już do tematu, AI podobno znalazło chyba z jakimiś tlenkami tytanu, jeżeli dobrze pamiętam, baterie, które mają być dużo bardziej wytrzymałe, więc super, kolejna taka fizyczna rzecz. Ja myślę, że teraz właśnie w zasadzie znów wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, że ten, kto będzie na początku albo będzie pierwszy wdrażał AI w swojej branży, i tu mamy znowu przykład branży chemicznej, będzie wygrywał, więc no, jeżeli ktoś z Was jest z branży chemicznej, to jak najbardziej też warto się tym zainteresować, bo ja słyszałam te newsy głównie z zagranicy, no w Polsce takiego startupu nie kojarzę. Nie wiem, czy ten, o którym Ty mówisz, to był polski czy zagraniczny? To był zagraniczny. Jeszcze a propos takich rzeczy, to przecież też o tym wspominałem, jak się samo chyba nawet pokazywaliśmy filmik, kiedy GPT-sy miały być bardziej popularne od OpenAI, to pokazali przecież filmy, jak Moderna wdrożyła w całej firmie właściwie GPT-sy. Tak, było mega ciekawy case. Przecież też bardzo oczywiście związane z medycyną akurat w tym przypadku. Tak, dokładnie. No dobrze, no to mam bardzo, bardzo dużo zastosowań, co mnie bardzo cieszy. Przechodzimy do kolejnego newsa w takim razie od mojej kochanej marki, który może news akurat nie jest najlepszy. Jak wiecie, jestem stałą użytkowniczką urządzeń Apple'a, mój kochany iPhone'ik jest przy mnie, ale niestety news od Apple'a nie jest najbardziej pozytywny, bo Apple opóźnia wystartowanie swojego AI dopalonego, próbuję tłumaczyć to szybko na polski, AI dopalonego feature'a w Europie i obwiniają za to, a jakże, regulacje Unii Europejskiej. Więc AI twierdzi, że nie może się rozpychać łokciami w Europie. Proszę, nasz tutaj CEO twierdzi, że nie podziałamy, dlatego że właśnie AI Act, Unia Europejska, wszelkiego rodzaju regulacje spowolniają po prostu wdrożenie jednej z usług, konkretnie to jest phone mirroring, między innymi, jak ktoś z Was ma urządzenie Apple'a, to wiecie, do czego to służy, i dodatkowo jeszcze 2 feature'y, SharePlay, Screen Sharing, które tutaj są wymienione. I całościowo też idąc też Apple Intelligence, o którym mówiliśmy zresztą w zeszłym tygodniu, więc za chwilę ten link do Apple Intelligence prześlę Wam ponownie. Więc żadne zaskoczenie, myślę, z mojej strony, że znów nasza kochana Unia Europejska, znaczy ja generalnie nie mam nic przeciwko, żeby nie było, w sensie ja była 5 lat ekonomii magisterki plus 2 lata doktoratu porzuconego, nauczyły mnie, że Unia Europejska akurat sama w sobie nie jest zła, ale że wręcz jest dobra w związku z tymi wszystkimi dofinansowaniami, ale te regulacje, które mamy w Europie,
naprawdę potrafią zahamować rozwój gospodarczy i my jesteśmy takim dinozaurem wśród gospodarek, my rozumiane jako Europa. I patrząc na perspektywę różnych lat, jak się rozwijała Europa, rozumiana jako Unia Europejska, Stany, Chiny, Japonia, no to my z jednej strony zunifikowaliśmy się jako Unia Europejska, jako kraje dzięki Unii Europejskiej, ale też trochę się zdziadzialiśmy po prostu. Zdziadzialiśmy w związku z tą liczbą regulacji, papierów, dokumentów itd. I dodatkowo Polska szczególnie, bo my potrafimy tak dodatkowo parafrazować to, co Unia Europejska mówi. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska ma swoją wersję RODO. W sensie RODO jest RODO generalnie w Europie, ale my w Polsce mamy swoją wersję RODO, która jest jeszcze 2-3 razy trudniejsza. Nie wiedzieć po co. Jakbyśmy mieli mało biurokracji w tym kraju. Więc tak, ten news generalnie, jak go przeczytałam, wcale mnie jakoś nie zdziwił, ale zrobiło mi się smutno, bo ja już czekam, jak mój iPhone będzie miał Apple Intelligence i się okazuje, że może nie prędko. A poza tym uważam, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. A tak całkiem serio, to akurat w tym newsie chodziło nawet nie o AI Act, co Digital Markets Act. Dobra, no. I prawdopodobnie Apple się troszeczkę tutaj mści, no nie oszukujmy się, tutaj Unia Europejska mówi, musicie dać USB-C, musi dać, to przede wszystkim Digital Markets Act akurat wymusił, że musi dać zewnętrzne sklepy, z których nie będą mieli korzyści, no i to nagle Apple mówi, ale to nie możemy, bo to niezgodne było z tym waszym wspaniałym prawem, które bardzo uwielbiamy, ale nie możemy. I o ile niektóre rzeczy mają sens, o tyle nie wiem, czy mnie widać, bo się wszystko zacięło. Już teraz tak, zerwało się na chwilę dosłownie. O tyle akurat... Okej. No to o tyle Apple Intelligence, żeby nie wprowadzać, absurdalne, że to na to rzucają winę. Natomiast ja powiem tak, no to będzie takie bardzo nieładne, nie lubię w sobie tej części, ale się bardzo cieszę, bo przypominam, że jak ostatnio o tym mówiliśmy, czy przedostatnio, to mówiliśmy, że kurczę, tutaj jak sobie kupimy Samsunga, że mieć to Samsung AI i się chwalić, a tu Apple nagle wyskakuje, że zrobi 10 razy więcej feature'ów, 3 razy bardziej przemyślanych. Nawet wtedy powiedziałem, co dla mnie jest dziwne, że Apple bardzo mądre rzeczy wymyślił, że może... I powiedziałeś, że być może kupisz, ja mam to nagrane. Tak. Dopiero skończyłem spłacać ostatniego iPhone'a, więc spokojnie. Ale na szczęście tego nie wprowadzą, także no cóż. Ja nadal płaczę po nocach z tego powodu, no ale trzeba będzie z tym żyć jakoś. Tak. Kolejny news mamy o tym, że siła robocza, zwłaszcza w branży robotyki, między innymi z firmami takimi jak Grey Matter, jest dopalana i no, są pewne zmiany wprowadzane dzięki AI, więc mamy, że siły roboczej brakuje, ale AI, robotyka jak najbardziej nie śpią i będzie tutaj coraz więcej usprawnień. Tu jest napisane, że 2 razy lub 4 razy więcej usprawnień w produkcji i 30% bardziej redukujemy odpady, tak? Dokładnie. I w tym na przykład Grey Matter będzie maczał w tym palce oraz firma 3M, którą swoją drogą pozdrawiam serdecznie, bo swego czasu szkoliłam z marketingu, więc pozdrawiamy. Kuba, my o robotyce rzadziej mówimy, bo to trochę nie do końca jest nasza dziedzina, ale pytanie, czy coś masz do tego newsa, jeżeli chodzi o komentarz? No cóż, no to jest w ogóle ciekawy temat. Ostatnio na panelu też o tym dyskutowaliśmy i w ogóle uważam, że to jest fajne, że nam się wydawało 20 lat temu, 30, 50, że roboty to zastąpią pracę podstawową, a ci mądrzy to nigdy nie zastąpi. A w ogóle tu muzycy i artyści to nigdy. Jest dokładnie na odwrót. I się okazuje, że naprawdę najcięższe jest wdrożenie zastąpienia maszyny, jaką jest nasze ludzkie ciało po prostu. I wynika to głównie z tego, że to po prostu jest droższe. Tak. Więc fajnie, że to się dzieje, natomiast ja myślę, że akurat mocno w to wierzę, że raczej te prace związane właśnie z takim, no te blue-collarowe, tak, po prostu one będą wyeliminowane na końcu takie fizyczne prace dopiero. No, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie w takim razie, ale a propos wyeliminowania różnego rodzaju pracowników, to mamy jeszcze jeden news. Tak, hejterów też eliminujemy, Kuba pracuje nad tym, daj mi chwilkę, będziemy banować, ale mamy news od OpenAI, a nie, to jeszcze kolejny news, kolejny news jest o pracownikach, ale od OpenAI też mamy news, ale czy z racji tego, że twoja firma ulubiona na świecie to OpenAI, to chcesz o tym powiedzieć, czy ja mam o tym mówić? To możesz zacząć. To mogę zacząć. Czyli OpenAI przyjął firmę
Rockset, tak mam to powiedzieć, to brzmi jak tytuł piosenki swoją drogą, więc OpenAI przyjął firmę Rockset, która tworzy narzędzia, które umożliwiają wyszukiwanie w czasie rzeczywistym oraz analizę danych. I tutaj mamy w dalszej części newsa informację, do czego to ma służyć. Oczywiście piękne info prasowe, z którego może nie za wiele wynika, ale trochę informacji jest, między innymi o tym, że pozwoli to na lepsze wykorzystywanie własnych danych i dostępu do informacji w czasie rzeczywistym. No z racji tego, że news jest tak skrótowy, to ja się zastanawiam najbardziej nad tym, na ile to zmieni te rzeczy, o których ty mówiłeś, czyli chociażby to, że potrafisz sobie połączyć Make'iem odpowiednie aplikacje po to, żeby wyszukiwać informacje, skrejpować internet w czasie rzeczywistym. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na to, o czym nam dzisiaj wspominałeś? News jest bardzo suchy, ale news jest bardzo znaczący, ale z drugiej strony absolutnie nic nieznaczący. To jest takie ciekawe, bo to wynika raczej z tego, że generalnie mówimy tutaj o RAG-ach, czyli już dosyć popularnym terminie, czyli właśnie Retrieval Augmented. Co? Co znak G? Proszę mi powiedzieć na czacie. RAG, to znaczy? Generation? Napiszcie w komentarzu, co to znaczy. W każdym razie to jest teraz już bardzo popularne, to jest najczęściej robione połączenie z LLM-ami, jak się robi własny LLM, czyli że on nie tylko ma dostęp do swojej wiedzy, ale ma dostęp do jakichś danych źródłowych, na przykład naszych danych firmowych, czego niektórzy się boją, niektórzy tak robią, do internetu właśnie, do różnych baz danych innych, do dokumentów. Najpopularniejsze naprawdę wykorzystanie dosłownie LLM-ów. Jest całe mnóstwo platform, dlatego to nie ma znaczenia trochę, szczerze mówiąc, bo jest dużo po prostu takich możliwości. Ja pamiętam, że takie najpopularniejsze narzędzia programistyczne to mają dostęp do dziesiątek konkurencyjnych, łącznie z darmowymi całkowicie rozwiązaniami do tego. Natomiast jest to ważne również dlatego, że od tego trochę zależy, jak dobrze działają takie LLM-y. I powiem to takie trochę technicznie, ale powiem, do czego się to na przykład używa, do czego ja tego używałem. Zapytanie dostajemy od klienta właśnie, potrzebuje 3 takie śrubki i 2 takie nakrętki, to on teraz może bardzo szybko wejść do naszej bazy danych, gdzie mamy 160 000 produktów, znaleźć te, o które chodzi. Niekoniecznie ktoś nam pisał dokładnie tak, jak chodzi, bo to nie nazywa się śrubka, tylko to się nazywa śruba specjalistyczna XYZ i on to jest w stanie znaleźć. Jest to w stanie potem wstrzyknąć potem do LLM-a i LLM dzięki temu dostaje dodatkową wiedzę. To troszeczkę można porównać do człowieka, jakbyśmy mieli przed sobą książkę i ktoś nam zadaje pytanie, a my zanim mu odpowiemy, to możemy sobie spojrzeć i potem słowami swoimi powiedzieć, jak uważamy. Więc jest to dosyć istotny, bardzo istotny element oczywiście LLM-ów. Nie wiem, na ile istotna będzie ta współpraca stricte z OpenAI, natomiast to, że to istnieje, no to na pewno dobrze. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie szło, w jakim kierunku, no bo de facto ten suchy news jest krótszy niż to, co ja teraz mówiłem. No dokładnie. Powiem Ci, bardzo szczegółowo o tym powiedziałeś, niż OpenAI napisało o tym na swojej oficjalnej stronie, ale mam wrażenie, że się już trochę do tego przyzwyczailiśmy, że te newsy od OpenAI wymagają analizy nie tylko na bazie tego, co jest napisane na stronie, ale na bazie analizy na przykład rynkowej, to co my teraz robimy, analizy trendów lub po prostu przekopania wielkich ilości informacji na Twitterze. Jest tak jakby, cóż, bez researchu, bez człowieka się nie obędzie w dzisiejszych czasach. Czyli to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Naprawdę prawdziwa inteligencja ludzka, pomijamy hejterów, bo oni niekoniecznie zawsze mają inteligencję i zostają bardzo szybko zbanowani. No po prostu prawdziwa inteligencja ludzka jest nadal potrzebna. I właśnie w nawiązaniu do tej polskiej, może nie polskiej, ale prawdziwej inteligencji interfejsów białkowych, mamy bardzo pozytywny news, że pewna nastolatka z Chin pokonała AI w konkursie matematycznym, czyli jednak ludzka inteligencja nadal przebija sztuczną inteligencję. 17-latka z Chin, nawet jest napisane, że jest fashion designerem, studiuje właśnie ten kierunek, z Chin pokonała właśnie AI, ale też nie tylko AI, okazało się, że pokonała też inne osoby, bo studentów z prestiżowych uniwersytetów jak MIT, Stanford czy Princeton. I mamy tutaj piękny news właśnie z Chin, z Hongkongu. Zresztą co mnie bardzo cieszy, no bo to jest dowód na to, że jednak nadal ludzie są potrzebni i to nie jest tak, że AI jest tylko zagrożeniem i nas zabije wszystkich, jak z wielkich filmów science fiction, bardzo klikalnych blockbusterów, tylko jednak mimo wszystko po pierwsze, ludzka inteligencja nadal ma wartość, co nawet pokazała i udowodniła ta 17-latka, ale też myślę, że moim wnioskiem na dzisiaj jest to, że ta współpraca na linii, w ogóle współpraca na linii firmy technologicznej między sobą, ale też współpraca na linii człowiek i AI daje po prostu na ten moment na rynku najwyższą wartość. To prawda, tak ale moim zdaniem tylko udowadnia, że zawsze cokolwiek by się robiło, to i tak znajdzie się jakiś Azjata, który to robi lepiej. Więc szczerze mówiąc, ja uważam, że nawet jak dojdziemy do AGI,
który ma przewyższać ludzi we wszystkim, to i tak znajdzie jakiś Chińczyk, który to robi lepiej. To zabrzmiało troszkę, jakbym się śmiał z jakiejś narodowości, ale chyba nie śmieję ale to jest chyba takie, wydaje mi się, że to jest takie trochę common powiedzenie, że zawsze, że nawet jak wpadniesz na jakieś, to w branży startupowej często też słyszałam, jak jeszcze pracowałam właśnie jako menadżer, że jak nawet wpadniesz na jakiś genialny pomysł, to zawsze sprawdź, czy przypadkiem gdzieś po drugiej stronie globu ktoś już tego nie wymyślił, patrz Chiny lub Japonia, no bo patrząc na to, że to są wielkie gospodarki z ogromną ilością ludzi i też wykształconych ludzi, patrząc na Japonię, na ich też wysoki poziom edukacji, no to po prostu jest szansa, że po prostu ktoś już to wymyślił, ale to znów trochę wracamy, tak naprawdę zataczamy koło, wracamy do branży startupowej i finansowań, bo jednym z typowych problemów, które ja dostrzegałam, kiedy pracowałam wtedy jako menadżer, no i też nadal jak wspieram startupy, na przykład jako trener wystąpień publicznych, jak uczę ich pitchingu, to, że ludzie nie robią właśnie rozeznania rynku, porównania konkurencji, na przykład patrząc nie tylko na rozwiązania polskie, europejskie, ale na rozwiązania no właśnie z Azji na przykład. A tutaj jak widać, no właśnie, jest jakaś osoba, która może po drugiej stronie świata coś równie fajnego albo nawet i lepszego wymyślić, więc ta polska inteligencja, nie polska inteligencja, ludzka inteligencja, się skupiam dzisiaj na polskich newsach, ludzka inteligencja i interfejs białkowy nadal jest potrzebny. Dokładnie tak. Tego się trzymajmy. No dobrze, i to był nasz ostatni news, więc pytanie do Was, czy macie jakieś pytania? Dajcie proszę znać, to jest ostatnia chwila na pytania. Właśnie, Kuba pije wodę, żeby mieć siłę odpowiedzieć na Wasze pytania, więc dajcie proszę znać, czy macie jakieś pytania. I zanim do tych pytań jeszcze przejdziemy, zanim one nam się po chwili zawsze pojawiają, oczywiście zachęcam Was do tego, żeby dawać teraz łapki w górę i dać nam feedback, czy zarówno moja fryzura, jak i te newsy, o których mówimy, Wam się podobają i Kuby fryzura, proszę, to po pierwsze. I jeżeli te materiały rzeczywiście dają Wam wartość, to oczywiście subskrybujcie kanał Anna Pro, subskrybujcie kanał Programistyczne Świry AI oraz obserwujcie nas na LinkedInach, bo zarówno ja, jak i Kuba publikujemy newsy AI na swoich profilach, a ostatnio nawet będę promowała nowy trend, żeby te newsy, o których mówimy tutaj w trakcie godziny, się produkujemy, opowiadamy. Dla tych zapracowanych, którzy czasu nie mają, a na przykład konsumują mocno treści przez LinkedIn, będą te newsy zebrane w posta, a potem docelowo, tak jak z Kubą kiedyś wspominaliśmy, w newsletter, w pewnego rodzaju mailing, ale to jeszcze dajcie nam chwilę czasu, żebyśmy to wszystko ogarnęli i zautomatyzowali AI-em. Polecam i pozdrawiam, bardzo fajne są te podsumowania faktycznie tekstowe i też zapraszam oczywiście na nasze LinkedIny, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda LinkedIn automatyczny, który odpowiada ludziom za Was za pomocą AI, to napisałem w tym tygodniu 150 komentarzy, każdy jest mądry. Mało który pisałem ja, także testujemy nowości dla Was. Zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to działa. Ja nie wiedziałam, że to AI pisało. Ja myślałam, że Ty masz tyle czasu na swojej działalności. Myślę sobie, Boże, który właściciel firmy ma tyle czasu na LinkedIna, ale Jacob Król okazało się, że przeszedł sam siebie i oszukał system. A tam oszukał. No to dobrze, to podrzucam link do Twojego LinkedIna i w komentarzu na LinkedInie oraz w komentarzu na wszystkich moich social media, naszych social media, w sensie tam, gdzie mam dostęp, więc obserwujcie nas na LinkedInach, ale pytań nie ma, więc zastanawiam się, czy to jest ten moment, że będziemy kończyli? Tak, to już ten moment, już po 22. No dzisiaj nie ma żadnych erotycznych newsów, więc sobie darujemy, tak? Dzisiaj akurat nie wjechały, w zeszłym tygodniu były, raz na miesiąc wystarczy. Kuba, to standardowym pytaniem w takim razie będę Cię prosiła o podsumowanie dzisiejszych jakże różnorodnych newsów i o ludzkości, i o przyszłości sztucznej inteligencji, i o polskich startupach, i o inwestycjach i w Polsce, i za granicą. Jaką piękną, złotą myślą to podsumujesz dzisiaj, Jakubie? Możesz skorzystać ze sztucznej inteligencji, żeby być w czymś lepszym, ale i tak na końcu znajdzie się Chińczyk, który jest od Ciebie lepszy. Ale za to Ty będziesz lepszy od swojej konkurencji. O proszę, no i to jest bardzo fajna myśl, w ogóle nie rasistowska, ja nadal twierdzę, że to nie jest, to jest po prostu true story, jakby ktoś próbował Kubę to posądzić, to ja wybronię. Natomiast myślę, że rzeczywiście fajna myśl na koniec, dbajcie o siebie, dbajcie o swój rozwój, o uczenie się nowych rzeczy, więc obserwujcie nasze profile, żeby się między innymi nowych rzeczy uczyć. Wysłałam Wam linki do naszych profili na LinkedInie, żebyście też byli na bieżąco oraz oczywiście na Facebooku i na YouTubie. No i co, jak macie jakiekolwiek pomysły na wdrażanie sztucznej inteligencji większy lub mniejszy, to wiecie, do kogo macie się odzywać. Do tego przystojnego pana, który jest po mojej prawej lub po lewej, czyli do pana Jakuba. Jak potrzebujecie szkolić czata GPT, to wiecie, gdzie mnie szukać w takim razie. Dokładnie. Dobra, to co, tyle na dzisiaj? Kończymy, tak? Tak jest. I słyszymy się za tydzień w czwartek z dużą dozą prawdopodobieństwa.
Najprawdopodobniej czwartek, bo wracamy do czwartkowych transmisji. Dzięki wielkie, Kuba, dzięki wielkie wszystkim uczestnikom, którzy byli, komentowali. Dziękujemy, że z nami jesteście. Trzymajcie się. Dobrej nocy.